Cześć, tu Michał, a przed Wami odcinek specjalny z okazji 1000 subskrypcji na moim kanale. Na początku tego odcinka chciałem Wam podziękować za to, że jesteście i obserwujecie mój kanał. Bez Was ten odcinek by nie powstał, a także nie miałbym po co i dla kogo nagrywać tych filmów. Także jeszcze raz wielkie dzięki, że jesteście i oglądacie. W tym odcinku przygotowałem dla Was kilka ciekawostek. W pierwszej kolejności jest to informacja o konkursie, czyli będziecie mogli na koniec tego filmu dowiedzieć się, jak wygrać instrukcję do mojego ATM6. Prawdopodobnie będą to 2 sztuki. Myślę, że jeszcze za 3. miejsce dorzucę instrukcję do Brewinga, którego jak widać nie ma tu wśród moich moców. Został on rozebrany na czynniki pierwsze. Jego części posłużą mi do zbudowania nowego moca, czyli First Order Transporter, którego również kilka dni wcześniej mogliście zobaczyć na moim kanale, jego zapowiedź. Mam już praktycznie 97-98% części. Czekam jeszcze na ostatnią przesyłkę, także lada moment zacznę budowę. Instrukcja do niego jest już prawie gotowa. Także przejdźmy do pierwszego punktu tego filmu. Przedstawię Wam moją kolekcję. Dobra, omówienie kolekcji zaczniemy od First Order TIE Fighter. Jest to standardowy zestaw. Myślę, że większość z Was go posiada w swojej kolekcji. W moim przypadku zestaw przeszedł drobną modyfikację. Między innymi dorzuciłem te czarne, nie wiem jak to nazwać, konstrukcje skrzydła. Wymieniłem działka, zmieniłem antenkę plus kilka innych tam bajerów w środku, między innymi. Nie będę teraz wnikać w szczegóły. Chyba mam na kanale jeden film z tej modyfikacji, także jeśli jesteście ciekawi, to rzućcie okiem. Kolejnym moim pojazdem jest Ski Speeder. Oczywiście jest to również moja własna modyfikacja na podstawie zestawu. Przerobiłem m.in. kabinę, dodałem płozy i tak dalej. Pojazd jest trochę węższy niż ten standardowy z zestawu 75202. Co więcej, instrukcje do tej modyfikacji znajdziecie również na moim kanale. Możecie przerobić ten pojazd według mojego projektu. Idźmy dalej. Kolejny jest projekt, który przygotowałem tak naprawdę równocześnie z moim największym dotychczasowym projektem, czyli ATM6, o którym zaraz powiem. Już kawałek jego tu widać, czyli First Order AT-AST. Maszyna jest świetna, bardzo ją lubię, dlatego zajmuje stałe miejsce w mojej kolekcji. Co więcej, instrukcję znajdziecie bezpłatną na moim kanale, także jeśli macie ochotę taki pojazd zbudować, to możecie to zrobić bez problemu. Lista części również jest dostępna. Idźmy dalej. Na dole widać chatkę Luke'a Skywalkera i tradycyjnie jest to również przeróbka. W tym przypadku dorobiłem tylną część chatki, zrobiłem tu kilka innych bajerów, m.in. możliwość wystrzelenia tej skały, przy której Rey trenuje swoje umiejętności. Chatka standardowa, myślę, że też większość mają w swojej kolekcji. Modyfikacje do tego zestawu również znajdziecie na moim YouTubie, także jeśli chcecie, to zapraszam, możecie również to przerobić. Obok widzicie zgromadzone wojsko, bandę szturmowców, która będzie mieściła się w moim nowym mocu, czyli transporterze. Wkrótce przygotuję film z budowy i recenzję tego projektu. Tak jak wspominałem, mam już większość części. W tym projekcie zmieści się około, z tego co wyliczyłem, 16 minifigurek, czyli strasznie duża ilość będzie się działo. Idźmy dalej, tu obok widzimy klasyczny Cloud Rider Bikes, o ile dobrze pamiętam jak to się nazywało. Zestaw, praktycznie chyba nic tu nie zmieniałem. Uważam, że jest świetny, taki jaki wyszedł od LEGO, co nieczęsto się zdarza. I jak widzicie, główny mój zestaw,
który króluje nad całą resztą, to oczywiście ATM6. Model zbudowałem już ponad rok temu. Przeszedł od tego czasu kilka drobnych modyfikacji, m.in. tu linia głowy. Zmieniłem kawałek tego pancerza i tak dalej. Nogi również dostały małą modyfikację. Co mogę więcej powiedzieć? Uważam, że jest to mój najlepszy do tej pory moc. Posiada aż 4158 części. Aktualnie instrukcja jest dostępna do nabycia. Tak jak mówiłem, instrukcję będziecie mogli również wygrać w konkursie, który dla Was przygotowałem. Całą recenzję i tak jakby omówienie tego zestawu możecie oczywiście znaleźć na moim YouTubie. Idźmy dalej. Jeden z moich najnowszych zestawów, czyli Duelon Starkiller Base. Oczywiście również zastosowałem tu kilka drobnych przeróbek. Jak widzicie, drzewa są wyższe niż standardowe. Dodałem sporo liści, wymieniłem tą tylną skałkę. Pełną recenzję również znajdziecie na moim kanale. Zestaw ten przesunę, żebyście mogli zobaczyć kolejny moc. Czyli jeden z moich ulubionych projektów z nowej trylogii, czyli Command Shuttle. Najważniejsza informacja odnośnie tego projektu, instrukcja w formie plików LDD jest do pobrania na moim YouTubie, całkowicie za darmo. Także jeśli macie ochotę, możecie to sprawdzić i zbudować samodzielnie ten projekt. W środku jest naprawdę sporo miejsca, tam z tyłu nie wiem, czy to będzie widoczne. Znajduje się przedział dla załogi Kylo Rena, jest również wersja BB dla First Order, chyba BB-9, o ile pamiętam nazwę tego droida. Skrzydła są składane, rozkładane na boki. Nie będę teraz tego pokazywać, bo mało miejsca. Recenzję również znajdziecie na moim kanale. Idźmy dalej. Też niedawno zbudowany przeze mnie moc, czyli TIE Interceptor. Instrukcja też jest dostępna i też za darmo, także również możecie zbudować ten moc. Niedawno nagrywałem recenzję tego projektu, także zachęcam do zobaczenia. Na górze jeden z moich największych moców, ciężko go będzie nagrać. Niestety Lambda jest na tyle wielkim projektem, że aktualnie nie mam na niego miejsca w mojej kolekcji. Jakiś czas temu, w sumie to dłuższy czas, spędził on w szafie schowany. Niestety trochę się zakurzył. Klocki te mają już około, chyba projekt, pamiętam, że kupowałem go w 2011, także ma już sporo lat. Klocki białe, no niestety mimo starań i czyszczenia widać delikatnie upływ czasu. Myślę, że za jakiś czas cały ten projekt będzie rozłożony i klocki zostaną odpowiednio umyte i tak dalej. Ponad jest kilka ciekawych patentów w internecie z wodą utlenioną na to, także będę na pewno testować. Ten zestaw jest na tyle wyjątkowy, że na pewno zasługuje na to, żeby ozdabiał kolekcję i był czysty i zadbany, odkurzony. Idźmy dalej. Następnie X-Wing standardowy, myślę, że też większość osób go posiada w swojej kolekcji. Ja wspomnę, że przeprowadziłem tu sporo modyfikacji, między innymi widzicie, że gumki niebieskie są w środku. Co więcej, modyfikacje również znajdziecie na kanale, także zachęcam, bo naprawdę projekt dużo zyskuje. Skrzydła wtedy zupełnie inaczej się układają. W tym przypadku nie ma tych szczelin, wszystko to jest równo spasowane. Kolejny mały zestaw to Speeder Array. Nic szczególnego, mały projekt. Ja usunąłem tu te stockshotery z dołu, także no nic więcej tu nie powiem ciekawego. Na koniec zostawiłem jeden z moich ulubionych zestawów, czyli Sokół Millennium. Jak widzicie,
Sporo się tu dzieje, nie jest to standardowy zestaw, bo przeszedł on naprawdę bardzo dużo modyfikacji. Ostatnio chociażby przerobiłem tu kilka detali, dodałem klocki w kolorze Sand Blue. Cały czas pracuję również nad wnętrzem, co za chwilę Wam bardziej pokażę. Myślę, że wkrótce będę wykończać jeszcze bardziej to wnętrze, czyli robić podłogę i tak dalej, wstawiać mnóstwo detali, części statku i tego typu. Tu jak widzicie, dodałem przejście z jednej i z drugiej strony, czyli formowałem tego typu właśnie, w sumie nawet nie wiem jak to nazwać, wnętrze, obicie tych tuneli, po których załoga mogła się przemieszczać. Także naprawdę sporo modyfikacji to przeszło. W środku oczywiście miejsce dla strzelca, tu również ostatnio dłubałem i robiłem takie działko strzelnicze, jego pozycje. Standardowo były 2 fotele, ja jeden wyrzuciłem kosztem właśnie tego panelu. I tak to się prezentuje. Także jeszcze raz rzut okiem na całą kolekcję. Jak widzicie, Command Shuttle jest naprawdę wysoki, dorównuje praktycznie TM6, który ma 46 ponad centymetrów wysokości. Lampka na podstawce. Przejdźmy do kolejnego etapu. Dobra, tak jak mówiłem, pokażę Wam też, jak przechowuję swoje klocki. Na przykładzie jednego pojemnika mam powrzucane, posegregowane odpowiednio elementy. Jak widać, są one w woreczkach strunowych. Tego typu, takich pojemników mam 8 sztuk. Jeden jest gdzieś tego rozmiaru, jest trochę wyższy. Klocki staram się segregować w jakiś tam swoim systemem. W przypadku tego pierwszego pojemnika są to tylko i wyłącznie czarne klocki posegregowane właśnie rodzajem. W ten sposób aktualnie nie posiadam więcej miejsca w mieszkaniu, żeby stworzyć jakiś legorum. Może kiedyś w dalekiej przyszłości będę mógł to trzymać w jakichś tam lepszych pojemnikach, żeby mieć do tego łatwiejszy dostęp. Mimo wszystko ten typ segregowania uważam za całkiem sprawny. W miarę szybko mogę znaleźć potrzebujący element, którego potrzebuję. Tu znajdują się również część moich minifigurek, których Wam jeszcze nie pokazywałem, ale ten temat pominę. Myślę, że to nie jest aż tak istotne. Większość z figurek możecie się domyśleć, jakie mam, patrząc na zestawy, które są z tyłu. W swoich zamówieniach na Bricklinku zdarzało mi się kilka razy wykupić jakieś pojedyncze minifigurki, m.in. pilota do TIE Interceptora i tak dalej, na przykład pilota do Command Shuttle albo 2 kierowców do ATM6. Także jeśli chodzi o magazynowanie klocków, to tyle. Dobra, przejdźmy teraz do konkursu. Tak jak mówiłem, do zdobycia będą 2 instrukcje do ATM6 oraz jedna do Buildinga. Niestety, tak jak wspominałem, nie mam go tu nigdzie zbudowanego. Jego recenzję możecie zobaczyć na jednym z moich filmów. Wyszedł około tam plus minus 2 miesiące temu. Temat konkursu, czyli za chwilę zobaczycie 2 pytania. Wrzucę je w języku angielskim, ponieważ zdecydowana część moich widzów pochodzi z zagranicy. Polskie tłumaczenie również będzie dla widzów z mojego kraju. Zobaczycie 2 proste pytania o tematykę Star Wars. Będą to pytania otwarte, także kwestia Waszej wyobraźni. Najciekawsze odpowiedzi wybiorę za około 3-4 tygodnie i poinformuję zwycięzców, że zdobyli instrukcje. W jakiś tam sposób się z nimi skontaktuję. Mailowo również poproszę ich o adresy, żebym miał gdzie przesłać instrukcje do tych projektów. Także to tyle. Ja dziękuję za uwagę. Wkrótce na moim kanale zobaczycie jeszcze jeden mod, czyli First Order Transporter.
później. Nie mam jeszcze planów, coś wymyślę lub wymyślimy. Jeśli macie jakieś sugestie, to oczywiście piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale z moich nowych moców. Oczywiście sugestie mile widziane. Zachęcam do komentowania, lajkowania. Również jeśli jesteście ze mną od jakiegoś czasu, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, to oczywiście zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Cześć!